Oficjalnie witam Was serdecznie. Godzina 20:30 już nam praktycznie dochodzi. 25 czerwca 2024, Dawid Borców z kanału Świadomi Traderzy. Oczywiście pamiętajcie na wstępie, wszystko co przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając od złota, od całej tej właściwie mojej listy, którą sobie tutaj ułożyłem, później oczywiście w następnym naszym spotkaniu za pół godzinki zrobimy sobie rynek krypto, ale jeśli chodzi o złoto, niewiele tak naprawdę tutaj aktualizacji będziemy mieć, a praktycznie wręcz powiem, że w ogóle nie będziemy tutaj aktualizować złota z racji tego, że cały ten scenariusz dalej nam się tutaj wypełnia i dalej jest aktualny. Powiedzieliśmy sobie o potencjalnym takim poziomie, do którego maksimum prawdopodobnie możemy podejść. To było... Patrzyliśmy na te knoty właśnie z lewej strony, tutaj z okolic 12 czerwca mniej więcej i powiedzieliśmy sobie, że prawdopodobnie jeśli chodzi o utworzenie się takich formacji cenowych na naszej fali BC, to może być taki maksimum do potencjalnego jeszcze dalszego zejścia i wypełnienia tej naszej fali CD. I zwróćcie uwagę też, prawdopodobnie właśnie ta fala CD jest przed nami. Czy tutaj dojdziemy? No już prawdopodobnie nie, ale niemniej dalej ten kierunek, który wyznaczyliśmy, jest poprawny. Żeby dokładnie sobie oszacować zasięgi zejścia, nakładamy sobie jeszcze siatkę Fibonacciego tutaj na całą naszą potencjalną falę BC i widzimy właśnie te rejony pomiędzy 7, 8, 6 Fibonacciego, a tym dużym phi zmierzenia fali BC. Także to jest nasz potencjalny target na złocie. Idąc dalej, na ropie też się nam niewiele zmienia. Powiedzieliśmy sobie w dniu wczorajszym o tym, że najprawdopodobniej utrzymamy ten zasięg korekty pędzącej, co też się oczywiście na tej stało, a następnie prawdopodobnie zretestujemy 61,8, który jest właśnie tutaj wyżej. Czyli to są te nasze rejony, okolice 81, 51 i tak się również nam tutaj udała ta analiza, bo również ten retest tutaj mieliśmy, tylko że zwróćcie uwagę, co nam się dzieje tutaj na jeszcze troszkę nieco niższych interwałach, bo jeśli chodzi o wolumeny podażowe, to tych wolumenów podażowych praktycznie chwilowo nie ma. Owszem, w obecnej sytuacji realizujemy scenariusz możliwe, że nieco bardziej korekcyjny, ale ten nieco bardziej korekcyjny maksimum będzie się zamykał nam najprawdopodobniej w ramach korekty płaskiej, czyli dalej będziemy utrzymywać ten aktualny szczyt i dalej będziemy utrzymywać ten aktualny dołek. Jak się jeszcze tutaj przyjrzymy, najprawdopodobniej możemy mieć tutaj jeszcze wsparcie, które opiewa nam na wypełnienie układu harmonicznego wewnętrznego z punktem D na głębokim poziomie, czyli 8,86 Fibonacciego. To są te mniej więcej rejony, także ewentualne jeszcze można powiedzieć maksimum takie nadbicie właśnie do tych okolic korekty płaskiej, która może nam się tutaj formować. Także chwilowo w takim marazmie nieco ropa, ale z potencjałem jeszcze do wejścia górą. USD PLN też się nam nic nie zmienia. Chwilowe jeszcze tutaj odreagowanie zobaczyliśmy nieco wcześniej, przed poziomem 61,8 Fibonacciego. Dodatkowo jeszcze jedną rzecz powinniśmy sobie aktualnie zrobić, a mianowicie nanieść sobie siatkę Fibonacciego na całą ostatnią falę, czyli tak zwane mierzenie POKA, czyli pomiar ostatniej korekty, która nam tutaj wychodzi, przez co wychodzi nam tu strefa, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, a już nie jeden poziom. Także oczywiście H1 3,9779, 3,9707. Euro PLN też się niewiele nam tutaj zmienia. Dalej najprawdopodobniej będziemy widzieć jeszcze to wsparcie na co najmniej kolejnym poziomie wewnętrznym, a to w czym się obecnie będziemy obracać, to jest najprawdopodobniej tylko i wyłącznie zasięg korekty pędzącej, więc jeszcze nieco tego miejsca na wzrosty mamy, ale już niewiele i najprawdopodobniej przed nami jeszcze kolejne wykończenie z następną falą spadkową. Idąc dalej, do Nasdaqa. Tutaj też jeszcze niewiele się nam zmienia. Przypomnę, tutaj też mamy setup na korekcie pędzącej, którą mamy tutaj do wypełnienia. Aktualnie chwilowo zatrzymaliśmy się na 50 i bardzo prawdopodobne, że wypełnia nam się coś na wskroś korekty w korekcie. Czyli nie dość, że widzimy korektę pędzącą, to dodatkowo widzimy potencjalną korektę prostą w ramach korekty pędzącej. Więc falę A mamy, prawdopodobnie fala B przed nami i fala C jako wykończenie całego tego setupu. Tak na ten moment tutaj szacuję. Idziemy do Natgas. Natgas wypełnił całą naszą ostatnią strefę. Co prawda, zwróćcie uwagę, na jednym reteście miałem wrażenie, że jeszcze nadbijemy trochę ten poziom, wypełnimy tutaj układ harmoniczny wewnętrzny. Niemniej tak się nie zadziało. Cały czas ta strefa nas trzyma i bardzo ładnie została aktualnie przez cenę zarespektowana. Usuwam te stare ostatnie rysunki, bo one już nie będą dla nas zbyt ważne. Dokładamy sobie siatkę Fibonacciego na całą falę wzrostową i już widzimy potencjalny finał na realizację układu harmonicznego wewnętrznego i też już widzimy dokładnie, że to jest układ harmoniczny Gartleya. Jeszcze go sobie ładnie tutaj rozrysujemy. Mamy jeszcze punkt B. Dalej rysując mamy jeszcze punkt C i punkt D w okolicy 2,81, 2,819, 2,816 bodajże, jeśli tutaj dobrze widzę. Także to jest ta realizacja i zwróćcie uwagę, że wolumenów podażowych praktycznie chwilowo nie ma. Także najprawdopodobniej to jest tylko i wyłącznie korekta właśnie na ruchu trójfalowy i przed nami nowa fala wzrostowa.
Idąc dalej, S&P trzyma się naszego scenariusza, też przypomnę, scenariusz na korekcie pędzącej, więc bez jakichś tam większych udziwnień, tylko że mamy, zwróćcie uwagę, ten scenariusz już pierwszy raz uderzony, mamy drugi raz uderzony, trzeci raz uderzony, więc pojawia nam się małe ryzyko nieco niższego zejścia i wypełnienia układu harmonicznego do kolejnych poziomów wewnętrznych, więc gdyby było to nadbicie, jak najbardziej możemy wtedy ten układ harmoniczny tutaj sobie szacować. Już pokazuję oczywiście, jak on by wyglądał, to są mniej więcej właśnie takie rejony z zejściem do kolejnego poziomu wewnętrznego. Na razie jest to hipotetyczne, z racji tego, że jeszcze nie widzimy końca tej fali, nie widzimy jeszcze wybicia 61,8, niemniej może się to wydarzyć. Także pozostawiam ten setup do rozeznania. Euro-dolar, tutaj też niewielka zmiana będzie. Dalej ten ruch trójfalowy jest tutaj ważny. Tutaj po części korekta prosta, po części korekta płaska, która się nam formuje, a mianowicie dalej te rejony okolice 1,0764, 65 będą tutaj widziane, więc najprawdopodobniej dalej podążamy w tym kierunku, a to, co nam się teraz tutaj wypełnia, to jest taka, można powiedzieć, też również korekta w korekcie, więc tutaj mamy szeroką falę ABC i tutaj przed nami również fala A, fala B i fala C nieco bardziej lokalna, więc wszystko nam się zgrywa w ramach właśnie jednego setupu. Idąc dalej do DAX-a, to minimum zabrakło, żebyśmy uderzyli w ten oszacowany przeze mnie target, no ale pamiętajmy, rynek to nie apteka i czasami jest tak, że minimalnie wcześniej reagujemy, niemniej cena widziała te okolice tego poziomu i okolice właśnie reakcja tego poziomu tutaj nastąpiła. W obecnej sytuacji może zejdźmy sobie na nieco niższy interwał, czyli na 30-minutówkę i bardzo ważne będzie tutaj to, co nam się zadzieje w momencie, kiedy dojdziemy do potencjalnego scenariusza na głowie z ramionami. Na takiej formacji, która jest dodatkowo oparta poziomem 61,8 FIBO, więc bardzo ciekawy opór i w obecnej sytuacji najważniejszy, jeśli ten opór nam pęknie, najprawdopodobniej będziemy realizowali coś szerszego na wskroś układu harmonicznego, w ramach którego zobaczymy kolejne poziomy wewnętrzne, więc na ten moment, jeśli pęknie nam to 61,8, które tutaj właśnie wskazałem, prawdopodobnie widzimy się sporo wyżej. Na ten moment najważniejszy opór jest dokładnie tutaj. Patrząc na pszenicę, dobijamy w końcu do najważniejszych, właściwie do pierwszego z najważniejszych wsparć, czyli 8,86 Fibonacciego i przypominam, te zielone dwie linie, które tutaj wskazałem, wskazują nam formacje świecowe tutaj z lewej strony. Niemniej przy tak mocnych wolumenach podażowych ciężko tutaj łapać jakiekolwiek pozycje, żeby nie nadziać się na tak zwane spadające knoty świec, tak? Także trzeba tutaj uważać i z rozwagą ewentualnie poczekać na to, co na tak zwanej strategii spóźnionego wejścia pokaże nam rynek. Funtu do dolara też się nic nam nie zmienia. Mieliśmy praktycznie zbliżenie się już do tego naszego oszacowanego entry z potencjalnymi pozycjami krótkimi. Dokładamy sobie jeszcze siatkę Fibonacciego i to, co jest ważne, może tutaj nastąpić nam rozwinięcie, ale też jest to dosyć techniczne rozegranie z racji tego, że oczywiście cały czas nas na ten moment trzyma jeszcze układ harmoniczny korekta pędząca. Niemniej może tutaj nastąpić rozwinięcie z niewielkim nadbiciem właśnie do mierzenia 7,86, czyli następnego mierzenia wewnętrznego i zwróćcie uwagę, pojawia nam się dywergencja na wolumenie popytowym. Także dosyć dobry znak właśnie do potencjalnego już zagrywania tych pozycji. Idąc dalej do Silver, nasz ostatni scenariusz na układzie harmonicznym alternatywnym, bardzo ładnie nas tutaj utrzymał, przypomnę, tutaj jeszcze lokalnie patrzyliśmy sobie na zasięgi korekty pędzącej, które również bardzo ładnie nas trzymały, zwróćcie uwagę, że cały czas cena obraca się w okolicy tych zasięgów korekty pędzącej i w obecnej sytuacji też najprawdopodobniej możemy zobaczyć tutaj jakieś odreagowanie, które właśnie będzie zasięgiem korekty pędzącej. Na ten moment nas trzyma ten ostatni dołek i zwróćcie uwagę, nie ma wciąż wolumenów popytowych, także jeśli jakiekolwiek odreagowanie będzie, to dalej prawdopodobnie pod pozycje krótkie. Także tyle na Silver. Bitcoina sobie zaraz będziemy mówić na naszym spotkaniu z rynku kryptowalut. Tutaj też bardzo ładnie nam się to wypełnia. Mamy mierzenie pierwsze zewnętrzne, czyli 127,2 zaliczone. Była reakcja i finalnie dobijamy do ostatniego, najważniejszego oporu, czyli 2 mierzenia zewnętrzne, duże FI. I tu uwaga, na razie, zwróćcie uwagę, mamy rosnący wolumen popytowy. Strona popytowa dalej przejmuje pałeczkę, więc uwaga z jakimiś pozycjami w tych rejonach, z racji tego, że mogą być nawet dosyć mocne nadbicia. Idąc do euro-jena, tu nam się niewiele zmienia, to jest scenariusz oczywiście TSH4, nawet D1 moglibyśmy sobie oszacować, więc to jest do wyczekania scenariusz raczej taki nawet średnioterminowy, okolicy 176. Dolar do jena. Tutaj też mierzenie, tak samo jak poprzednio sobie oszacowaliśmy, też czekamy na mierzenia zewnętrzne. Jako pierwszym targetem jest pierwsze mierzenie zewnętrzne, czyli 127,2 FIBO, okolice 162,5. I tyle, jeśli chodzi o instrumenty, które mam przygotowane. Także jak widzicie, dużo aktualizacji nie było. Tak naprawdę doszły nam tylko zmiany kosmetyczne i dalej wyczekujemy tych scenariuszy, na które się przygotowujemy.
Także tyle jeśli chodzi o rynki tradycyjne. Za 20 minut zaczynamy rynek kryptowalut. Serdecznie zapraszam. A z rynków tradycyjnych dziękuję Wam pięknie. Trzymajcie się i cześć.